Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Anika. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak sobie zrobić taką maskoteczkę elfa, elficę, nie wiem jak to powiedzieć. Obiecałam, że będzie elf, jest elf, nie wiem czy uda mi się zrobić aniołka i wersję męską, ponieważ no to się dosyć długo schodzi, jeszcze zwłaszcza z nagrywaniem. Ale powiem Wam tak, całe to ciałko jest też na elfa i na aniołka, więc jeżeli przejdziecie przez sam tułów, można sobie uformować po prostu część męską, jak i aniołka. Część męska różni się właśnie tylko tym, że włoskami i sukieneczką. Zamiast sukieneczki po prostu robi się takie ogrodniczki, a te ogrodniczki znajdują się u mnie na kanale z reniferkiem. Dokładnie takie same, więc jeżeli nie uda mi się przed świętami zrobić, możecie również spróbować zrobić sami, ponieważ właśnie ta część tułowia, nóżek jest cały czas niezmienna, taka sama. Również tak samo robię aniołka, tylko że właśnie tą sukieneczkę robię sobie troszeczkę wyżej, no i te skrzydełka. No wiem, nie pokażę ich, bo po prostu na razie nie mam czasu, ale mam nadzieję, że uda mi się nagrać filmik w nowym roku. Aniołki są cały rok ważne, więc może chociaż po nowym roku zrobicie sobie aniołka. Elfik, no bo musi być coś dla dziewczynki, były Mikołaje, przepraszam, był bałwanek, były krasne, ale no Mikołajki też były zawieszki, i był renifer, a to jest wersja dla dziewczynki, żeby się nie czuła poszkodowana. Słuchajcie, elfka to jest po prostu no super sprawa, ponieważ ona jest naprawdę duża, świetna. Sama tutaj ta główka do nóg ma u mnie 44 cm, a razem z czapą taką wysoką ma aż 62 i nie wierzę, że dziewczynki się nie uśmiechną na widok takiej właśnie laleczki. Już moje chrześnice zamówiły, więc będę musiała porobić jeszcze troszeczkę więcej. Słuchajcie, oczywiście zapraszam Was na filmik, staram się tłumaczyć wszystko jak tylko mogę, choć czasami się zapominam i wydaje mi się coś jasne, a później pytacie o coś i ja zapominam nagrać. Jeżeli czegoś zapomniałam, czy nie powiedziałam, napiszcie w komentarzach, z chęcią Wam pomogę. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy Wam się właśnie podoba ta elfka, a zasubskrybujcie mój kanał, postawcie lajka i komentarz. Na to właśnie liczę. Słuchajcie, jeśli chodzi o włóczki, to ja tak naprawdę, tak jak mówiłam, przy tych maskotkach wykorzystuję sobie różne włóczki, takie jakie po prostu mam, zbieram sobie z różnych sklepików. Jedynie co to mogę właśnie w trakcie robienia pokazuję Wam, czym można zamienić i jakich właśnie grubości tutaj przydałoby się zrobić. Ja obiecałam, że właśnie jak robiłam filmik, że podam Wam, co to jest za włóczka tutaj na tą sukieneczkę. I to jest włóczka Yarn Art Tropical Jeans Tropical. I to jest akurat kolor 618. Oczywiście Wy możecie używać dowolnych włóczek. Ja mam przeróżne, tak jak tutaj widzicie, i na włoski, i takie świecące, połyskujące, i również takie sreberko, do które też dodaję sobie do czapeczki, i aksamitne. W trakcie robienia będę mówiła, czego używam. Wy zużyjcie to, co po prostu macie. To jest taka elfica z tego, co nam zostało, bądź to, co właśnie musicie kupić. Więc jeżeli Wam się podoba taka elfka, to oczywiście zapraszam na film. Naszego elfa zaczniemy sobie robić od nóżek, konkretnie właśnie od bucika i w tym celu potrzebujemy jakiejś aksamitnej włóczki na nóżki, na bucika i jakiejś dodatkowej włóczki na nóżkę. Ja używam tutaj takiej włóczki poświecającej. Natomiast fajnie by było, gdyby właśnie te włóczki się ze sobą różniły, czyli ta po prostu na bucik była większa, grubsza niż ta na nóżki, bo wtedy ten bucik będzie ładnie wyglądał. Ja używam włóczek ze sklepu Teddy, więc nie jestem w stanie Wam podać konkretnie, jakie to są włóczki, bo czasami mam etykietkę, czasami nie. Tych włóczek tam w tym sklepie jest mnóstwo, więc można sobie po prostu dopasować, co Wam się podoba. Słuchajcie, czyli zaczniemy sobie od tego, że bierzemy sobie szydełko. Ja będę robiła na szydełku 3 mm, żeby właśnie ten bucik nie był taki luźny, tylko bardziej gęsty. I przygotowujemy sobie jakiś marker. Zaczynamy sobie od pętelki podstawowej w ten sposób i zrobimy sobie 7 oczek łańcuszka. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bucik będziemy robić dookoła, więc będziemy pracować tylko na tych tylnych pętelkach z tej strony i przedniej z tej strony, więc musimy sobie po prostu dobrze się wbijać. Czyli tak, mamy 7 oczek łańcuszka, w szóstym, czyli w tym, robimy sobie pierwszy półsłupek. W ten sposób. I od razu sobie go zaznaczamy. Następnie przez 4 kolejne, raz, 2, 3, 4, zrobimy sobie półsłupki. Raz, 2, 3 i 4.
ten sposób. Następnie w tym 5. oczku będziemy robić 3 półsłupki dookoła. A ja wiem, że tutaj nie widać zbytnio, bo ta włóczka jest troszeczkę taka aksamitna, ale tak naprawdę dzięki temu, że Wam wytłumaczę, będzie może po prostu lepiej Wam to się układało w całość. Czyli tak, w ostatnim oczku, czyli tym takim pierwszym, który tutaj robiliśmy, robimy sobie 3 półsłupki i one tak naprawdę tutaj nam zakręcają, tworząc tego bucika. Następnie jak sobie popatrzymy właśnie tutaj z tyłu, mamy jeszcze te pozostałe tutaj pętelki z łańcuszka z drugiej strony i tu również będziemy powtarzać to samo. Czyli robimy raz, 2, 3, 4 półsłupki i w tym pierwszym, który nam tutaj powstał, będzie podwójny półsłupek. Czyli tak, robimy 4 tutaj, raz, 4 w kolejnych, 2, zaczepiając tylko o tą pętelkę jedną, ponieważ tutaj jeszcze nie mamy pełnego łańcuszka. 3 i 4 i powinien Wam zostać jeszcze jedna tutaj taka pętelka. Tutaj ta pętelka to jest tak naprawdę oczko, które było takie zakręcane, więc tego nie liczymy. Musi Wam zostać taka ostatnia pętelka. I w tej pętelce robimy sobie 2 półsłupki, czyli tak naprawdę jest podwojenie. W jednej pętelce 2 półsłupki. I dzięki temu mamy już to okrążenie. W tym momencie powinniśmy mieć tutaj 14 oczek, licząc właśnie od tego, czyli jeżeli macie 14 oczek, to znaczy, że dobrze jest wykonane. Następnie będziemy robić sobie dalej. Ja już sobie wypnę ten marker, będę używała sobie włóczki. To już mi jest wygodnie na tej włóczce. W następnej części robimy sobie tak. W tym pierwszym półsłupku, który tutaj widzimy, robimy sobie podwójny półsłupek, czyli raz i 2. W kolejnym robimy 5 półsłupków, w kolejnych 5 oczkach. Czyli patrzymy sobie tutaj już na całe oczko i robimy sobie 5. Raz, 2, 3, 4 i 5. Następnie w 2 kolejnych oczkach robimy podwojenie, czyli po 2 półsłupki w 2 następnych. Czyli tu mamy taki pierwszy półsłupek. Też trzeba sobie wyciągnąć całe oczko, w którym robimy sobie podwójny półsłupek. Raz i 2. I następnym całym oczku również robimy podwojenie. Raz i 2. I wracając robimy to samo, czyli 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i w ostatnim, tutaj miałem ostatnie przed moją włóczką, robię również podwojenie. Raz i 2. I przechodzimy do następnego rzędu. Ja sobie przekładam moją włóczkę, wybieramy sobie pierwsze kolejne tutaj oczko i robimy również podwojenie, czyli 2 półsłupki w jednym. Następnie przez 7 najbliższych oczek robimy sobie półsłupki, czyli 7 półsłupków w kolejnych oczkach. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tutaj znowu to samo, co tutaj na przodzie było, czyli w 2 kolejnych podwojenie, czyli raz i 2 i w kolejnym też podwojenie, raz i 2. I znowu wracając, 7 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu robimy sobie podwojenie. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o podeszwę, czyli najpierw mieliśmy 7 oczek łańcuszka, później zwiększaliśmy do 14, później do 18 i już to ostatnie podwojenie powinniśmy mieć 22 oczka, czyli dookoła są 22 oczka. I w tym momencie przekładam sobie już mój znacznik i robię sobie 22 oczka dookoła, z tym, że wbijam się tylko w tylną pęteleczkę, żeby stworzyć sobie taki brzeg bucika, taką podeszwę. Czyli cały czas wbijając się w tylną pętelkę, przerabiam 22 półsłupki. 2, 3, 4. Ja sobie przerobię dookoła i zaraz Wam pokażę, co dalej. Chodzi tutaj o to, żeby została taka właśnie pętelka.
Ja już sobie przerobiłam jeden rząd i kolejny rząd to są również półsłupki przerabiane dookoła, bez żadnych zwiększeń, ale wbijane się już tutaj w całe oczko, czyli również przerabiamy dookoła 22 półsłupki. Następne okrążenie to już będzie zmniejszanie bucika, który już tutaj zaczyna ładnie wyglądać i od tego okrążenia zaczynamy w ten sposób, że robimy sobie 7 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następnie tutaj na przodzie będziemy robić zmniejszenia. Będzie robić 4 razy zmniejszenia, czyli 4 razy po 2 półsłupki. I musimy tak zabrać sobie pierwszą pętelkę tutaj z pierwszego wolnego oczka i kolejną pętelkę z drugiego oczka, czyli tak jak gdyby 2 oczka robimy razem. Jeżeli macie swój sposób na przerabianie razem oczek, to jak najbardziej róbcie sobie po swojemu. Ja robię w ten sposób. I to jest pierwsze zmniejszenie, czyli 2 oczka w jedno. I znowu zabieram sobie pierwszą pętelkę, od razu wbijam się w drugą, przekładam, to jest drugie zmniejszenie i robię tak 4 razy. Wiem, że może słabo widać, 3, ale damy radę. I tu jest czwarte i 4 zmniejszenia i powinno Wam pozostać 7 półsłupków na końcu, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Wszystko się zgadza. Czyli mamy przerobione pierwsze okrążenie ze zmniejszeniem, następnie robimy kolejne okrążenie ze zmniejszeniem, tym razem zaczynając od 5 półsłupków. Czyli raz, 2, 3, 4 i 5. I znowu robimy to samo, czyli po 4 zmniejszenia po 2 półsłupki. 4 zmniejszenia po 2 półsłupki, czyli mamy raz. Tutaj staramy się właśnie troszeczkę zacieśniać, bo wiem, że tutaj mogą powstawać dziurki, zwłaszcza jeżeli robicie z innej włóczki. Dlatego ja lubię robić te buciki z tej aksamitnej, bo przy nich właśnie nie widać tych takich zmniejszeń i ewentualnych właśnie przerw, które powstają. I zrobiłam sobie 4, następnie znowu zostają nam po boku 5. Raz, 2, 3, 4 i 5. I po tym zmniejszeniu powinniśmy mieć 14 półsłupków. Po poprzednim było 18, tu jest 14. I w kolejnym rzędzie przerabiamy te 14 półsłupków dookoła, bez żadnych zmniejszeń. 14 półsłupków. 3, 4. Po przerobieniu tego rzędu zabieramy się za ostatnie zmniejszenie, które będzie wyglądało w ten sposób, że robimy sobie 5 półsłupków, 2, 3, 4, 5 i tutaj zmniejszamy już inaczej, tylko 2 zmniejszenia po 2 półsłupki, nie 4, tylko 2, czyli bierzemy sobie 2 kolejne półsłupki, przednią pętelkę, to jest pierwsze zmniejszenie i 2 kolejne, to jest drugie zmniejszenie i powinno nam tu zostać 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4 i 5. Zgadza się. Tu przeszliśmy praktycznie już przez te zmniejszenie tego bucika. Następnie zrobimy sobie 2 okrążenia bez zmniejszeń, całe. Tutaj w tym momencie mamy 12 oczek, więc robimy 2 rzędy po 12 oczek do góry, po prostu. Raz, 2, 3 i po przerobieniu sobie tych rzędów ja stwierdziłam, że zrobię jeszcze jeden do góry, czyli tak naprawdę 3 rzędy. To też zależy od tego, jaką grubą macie tutaj włóczkę. Będzie to elfica, więc fajnie, żeby miała taki wyższy kozaczek, więc jak najbardziej można tych rzędów sobie zrobić więcej, w zależności właśnie od czego robicie i jak Wam ładniej wygląda. Następnie będziemy zmieniać już włóczkę. Ja sobie przerobię jeszcze jedno oczko, tak mniej więcej, żeby właśnie wyśrodkować ten tył, tak jak widzicie, tu jest przód i żeby ta zmiana była mniej więcej tutaj z tyłu na środeczku. Przerobiłam sobie jeszcze oczko, jedno. Następnie będziemy już zahaczać sobie kolejną włóczkę, czyli tak, bijamy się jeszcze starą tutaj, przeciągamy starą, natomiast doczepiamy już sobie tutaj nową włóczkę, którą będziemy sobie robić nóżkę w ten sposób i przeciągając. Przeciągniemy, zabezpieczymy sobie już pierwszym oczkiem łańcuszka w ten sposób. Oczywiście te włóczki tutaj ucinamy i
i sobie wiążemy i wkładamy do środeczka. Bucik już dobrze by było sobie właśnie wypchać, bo on za chwilkę będzie się nam już coraz wyżej szedł do góry nóżka i coraz gorzej nam będzie go sobie upchać. Bierzemy sobie jakiś sztuczny właśnie puch i wpychamy sobie do środeczka, kształtując już sobie tego bucika. W ten sposób. Tak jak mówiłam, ten bucik właśnie może być wyższy, w zależności od tego, jak chcecie. Co prawda ona jeszcze będzie miała gaterkę, więc może nie do końca to będzie aż tak widać. Ok, mamy wstępnie wypchanego bucika. Im dalej będziemy robić, tym więcej możemy sobie wypychać. Oczywiście dalszy etap jest naprawdę prosty. Po prostu przerabiamy sobie dookoła cały czas te nasze 12 oczek do momentu, aż uzyskamy naszą pożądaną właśnie wielkość. W zależności od tego tak naprawdę z jakiej robicie włóczki. Ja mam tutaj taką włóczkę dosyć grubą i robię pojedynczą, ale zdarza się, że mam cieniutkie włóczki i muszę łączyć ze sobą dwie. Tak naprawdę nie polecam robić właśnie z cienkich, bo po prostu wtedy wychodzi nam też puch i to właśnie tak widać. Czyli tak, mamy teraz przerobiony ten pierwszy rząd i takich rządów trzeba zrobić, już Wam powiem ile. Akurat na nóżkę mam około 23 rzędy. Ja przerobię sobie i zobaczę, jak to u mnie wyjdzie. Myślę, że to też po prostu sobie można jeszcze w trakcie zmieniać. Czyli tak, ja przerabiam i już Wam mówię, jaka to jest mniej więcej ilość tych rzędów. Ja już sobie przerobiła nóżkę. Wyszło mi tutaj około 21 rzędów. Oczywiście to zależy od włóczki, jakiej macie. To jest około 12 cm tutaj od momentu tego łączenia. Oczywiście robimy sobie dwie takie nóżeczki, odcinamy sobie włóczkę, zostawiamy, ich nie będziemy tutaj razem zszywać ani łączyć, ponieważ będziemy robić sobie dalej. Ja natomiast doradzam sobie, jeśli chodzi o wypychanie, wypchać sobie mniej więcej tutaj do połowy, ponieważ ta część pozostawiam troszeczkę taką płaską, bo nasza elfica będzie siedzieć i z chwilą, kiedy ja chciałabym tutaj ją za bardzo dopchać i jeszcze dojdzie nam tutaj brzuszek, ona może się po prostu lekko przewracać. Więc tak, ta część zostaje płaska, tutaj sobie wypychamy i robimy dwie nóżki. Zostawiamy w ten sposób i zabieramy się teraz za rączki. I rączki będę robiła sobie również z tych samych włóczek, czyli z tej aksamitnej pierwszą część i z tej białej drugą część. Rączki będziemy sobie robić trochę inaczej, będziemy sobie robić w magicznym kółeczku, czyli układamy sobie w ten sposób włóczkę, owijamy na paluszek, wkładamy tu szydełeczko, przekładamy sobie tą pętelkę, przytrzymujemy i robimy sobie takie pierwsze oczko. Jeżeli macie swój sposób na magiczne kółeczko, to oczywiście róbcie po swojemu. Każdy ma swoje po prostu ulubione sposoby. Tu sobie rozplątujemy. Następnie w tym kółeczku zrobimy sobie 5 półsłupków. Oczywiście tego nie liczymy, to jest takie pierwsze oczko. Czyli wkładamy sobie szydełko pod spodem, przeciągamy pod spodem i mamy pierwszy półsłupek, który sobie warto zaznaczać, bo przy takiej aksamitnej słabo widać. Czyli tak, mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Kółeczko sobie zmniejszamy, zaciskamy i sobie połączymy właśnie tutaj z tym pierwszym naszym oczkiem, które tutaj sobie zaznaczyłam. Czyli ja sobie go łączę z tym pierwszym, wbijam się w całe oczko, przekładam włóczkę i łączymy. I teraz to jest dla mnie oczko, czyli mamy 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Zaczynam od następnego oczka, tutaj całego. Ja sobie wezmę taki znacznik już włóczkowy, bo mi się lepiej na nim pracuje. I będziemy robić zwiększenie. Zrobimy sobie w każdym oczku zwiększenie, czyli z 5 musi powstać 10, czyli bierzemy następne wolne oczko całe i robimy sobie 2 półsłupki w jednym. Mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I mamy sobie już 10 półsłupków. Doszłam sobie do tego miejsca, gdzie mam znacznik i będziemy sobie teraz kolejne zwiększenie robić. Jeden półsłupek i zwiększenie. Czyli tak, pierwszy półsłupek może być na przykład zwykły, a w kolejnym zwiększenie. Czyli mamy raz,
i 2 i znowu jeden półsłupek i kolejne zwiększenie. I po tym rzędzie powinniśmy mieć 15 półsłupków. I mam już 15 półsłupków. Następnie w kolejnych dwóch rzędach przerabiam sobie te 15 półsłupków, czyli bez żadnych zwiększeń, dookoła 15 półsłupków. Mamy 4, 5, 6, 7, 8. Mam już przerobione dwa rzędy po 15 i w następnym robimy sobie zmniejszający rząd, czyli jeden półsłupek zwykły i dwa kolejne zmniejszające. W ten sposób, czyli jeden zwykły i dwa zmniejszające. I po tym okrążeniu powinniśmy mieć 10 oczek. Z powrotem wracamy do 10 oczek, czyli jeden zwykły i jeden zmniejszający. I po zrobieniu tego rzędu będziemy sobie już przekładać od razu kolejną włóczkę, czyli robimy sobie w ten sposób, że wbijamy się w kolejne oczko, przekładamy tutaj, a przekładamy sobie już naszą włóczkę na rączkę w ten sposób. I oczywiście robimy sobie dalej, ja sobie tutaj zabezpieczę dookoła po 10 rzędów. Tutaj oczywiście sobie zawiązujemy w środeczku włóczki i chowamy sobie do środka. Takich rzędów tutaj tej białej włóczki musimy zrobić około 13-14, w zależności od tego, jaką macie grubość włóczki. Ja Wam powiem, że tutaj mi wyszło około 9 cm, cała rączka ma około 13 cm. Może nie mówiłam, ile ma nóżka. Cała nóżka tu ma około 21-22. To wszystko zależy właśnie od tego, jaką włóczką będziecie robić. Bo tak naprawdę różne są włóczki, więc różna może też wyjść wielkość i wysokość. Czyli tak, słuchajcie, to sobie robimy cały czas dookoła te Wasze 13-14 rzędów. I ja Wam jeszcze pokażę, jak sobie właśnie zakończyć, bo rączkę będziemy sobie zakończyć. Jeśli chodzi o wypychanie rączki, to również wypychamy ją tutaj, tu troszeczkę do połowy, żeby ona nam fajnie tak zwisała, a nie stała. Nie może być zbytnio właśnie tutaj wypchana. Czyli mniej więcej tak samo jak przy nóżkach, tutaj sobie zostawiam. Ja już przerobiłam sobie moją rączkę. Teraz tak, kończymy sobie mniej więcej, gdzie mamy właśnie tutaj na boczku to łączenie lub też właśnie z tyłu, tak naprawdę, żeby nie było po prostu z przodu. Przód, żeby był ładny. I będziemy sobie teraz zamykać tę rączkę. To będzie przód, tutaj będziemy zamykać półsłupkami. W sumie, słuchajcie, mamy 10 oczek, więc ja zamykam w ten sposób, że pomijam sobie to pierwsze oczko, które tutaj jest, wbijam się tak w kolejne i pomiędzy tym oczkiem, które tutaj mam, z drugiej strony na przeciwległe oczko, trzeba sobie go poszukać i przerabiam sobie razem jako półsłupek. I tak samo robię kolejne, to jest mój drugi półsłupek, trzeci i tutaj tak samo wbijam się w miarę przez wszystkie czwarte. Czyli tak naprawdę tu z tej strony zostają nam jeden półsłupek, tu w zasadzie też nie widać, bo możemy go tak zahaczyć, że nie będzie go widać. Ważne, żeby powstały tutaj 4 takie półsłupki i to będzie właśnie nasz przód. Tu będziemy sobie mocować od razu rączkę z tułowiem. I tak, zaciskamy sobie tutaj, a resztę włóczki sobie właśnie tutaj chowamy z tyłu do środeczka, przekładając szydełeczkiem w ten sposób kilka razy, żeby zabezpieczyć. No i mamy gotowe rączusie, to zabieramy się za tułów. Ja mój tułów będę robiła sobie z białej włóczki, dosyć grubej. Tak jak pokazywałam, jest to puchata kotka, to jest 100% akryl, ale to jest akurat zabawka, więc nie będziemy w tym chodzić. A chodzi o to, żeby ona była dosyć gruba, żeby to ciałko nie było takie właśnie lejące się, czy tam właśnie rozwalające, tylko sztywno sobie właśnie stało, czy tam siedziało. Więc jeżeli nie macie takiej włóczki, to weźcie sobie po prostu jakąś podwójną włóczkę i będę starała się po prostu robić w miarę gęsto, żeby nie było widać żadnych dziurek i przerobię sobie tutaj szydełkiem 3,5, ponieważ jest ta włóczka troszeczkę grubsza. Słuchajcie, bierzemy sobie nasze nóżki, układamy sobie w ten sposób, że mamy tutaj właśnie nasz tył, tu gdzie właśnie kończyliśmy, w ten sposób i jedną z tych nóżek, prawą na przykład, przerabiamy w ten sposób, że doczepimy sobie już tą naszą drugą włóczkę. Czyli tak, ja sobie tutaj przerobię w ten sposób oczko i od razu zaczepię sobie już tą moją włóczkę. Tą, którą będziemy robić ciałko. I już sobie tutaj zabezpieczę oczkiem
w ten sposób. Natomiast te właśnie tutaj końcóweczki wiążemy i chowamy sobie do środeczka. Mamy pierwszą nóżkę jak gdyby już zaczepioną o nową włóczkę i będziemy sobie robić dalej. To będzie bardzo podobne łączenie właśnie tak jak mówiłam do reniferka, więc jeżeli już robiliście, to pewnie już przeszliście przez ten etap, a jak nie, to jeszcze raz właśnie pokazuję. Czyli tak, każde tutaj nasze oczko, każda tutaj nóżka ma po 12 oczek. Ja robię w ten sposób, że dochodzę sobie tutaj do krawędzi, do tej krawędzi mniej więcej jak mam tak właśnie płasko, w ten sposób, maksymalnie tutaj do boczku, zaznaczam sobie to pierwsze oczko markerem, całe oczko i robię sobie 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Następnie biorę sobie tą drugą moją nóżkę. Tutaj z kolei ważne, żebyście byli mniej więcej właśnie tutaj przy krawędzi bocznej. Jeżeli zrobiliście troszeczkę za daleko, warto sobie spróć. I żeby po prostu zacząć od tej strony. I będę robiła w ten sposób, że zabiorę sobie to oczko na szydełko. W miarę tutaj gęsto, żeby nie było zbyt luźne. I będę się od razu wbijała w kolejny tutaj słupek, tak jakbym robiła w kolejny słupek tej nóżki. Przykładając po prostu nową włóczkę. Mam na razie tutaj 3 oczka. One troszeczkę będzie inaczej wyglądało, ale dzięki temu to połączenie też będzie takie ładne. I ja sobie tutaj znaczę to oczko, żebym wiedziała, gdzie ono jest. W ten sposób to jest moje tak naprawdę pierwsze oczko, które przerobiłam sobie z tej nóżki. Tą włóczkę trzeba będzie sobie do środeczka schować. Ona nie powinna nam się tutaj rozwalić, ale można sobie jeszcze tam zawiązać supełek. Ja na razie sobie ją schowam. Następnie przerabiam jeszcze 11 tutaj oczek z tej nóżki, czyli mam pierwsze, teraz mam drugie. Na razie mam szydełko 3 mm, ale jeżeli będzie mi się gorzej pracowało, to sobie przełożę. Czyli mam tak, raz, 2, 3, 4, 5 i przerobiłam sobie tutaj 12 oczek, czyli od momentu, kiedy zaznaczyliście markerem, powinniście mieć 12. I jesteśmy sobie w tym miejscu, gdzie tak naprawdę mamy jeszcze tutaj taką przestrzeń. Ona wynika z tego, że tutaj było takie oczko dosyć łączeniowe, więc ja po prostu, żeby nie robić sobie dziurek, wbijam się w tą przestrzeń. To jest takie dodatkowe oczko z poprzedniego właśnie jeszcze łączenia, ale wbijam się w go i od razu wbijam się w jedno oczko tego łańcuszka, tylko wbijam się w tylną pętelkę, czyli tak, tu robiliśmy sobie 3 oczka łańcuszka, jak sobie popatrzycie z przodu, pomiędzy markerami mamy 3 oczka, ale ja się będę wbijała tutaj w tylną pętelkę, dzięki temu też ładnie się tutaj nam wzór właśnie ułoży, nie będzie dziurek, wbijam się w tylną, przekładam i z tych właśnie 3 robię sobie od razu półsłupek. I to jest taki pierwszy mój półsłupek, który po prostu łączy jak gdyby ten łańcuszek z nóżką. I jest takie przejście, w którym po prostu nie będzie dziurek. I znowu na tym łańcuszku robię również półsłupek na środkowym, czyli na tym drugim. I również jeszcze jeden tutaj, mam jeszcze jedno oczko z tego łańcuszka jako tutaj trzecie. I mam teraz 3 zrobione. Następnie musimy przerobić 12 oczek, również właśnie z tej nóżki. Czyli tak, tu zaznaczyliśmy sobie pierwsze oczko, czyli żeby wiedzieć dokładnie, gdzie jest 12 oczko, odliczamy sobie 2 do 12 od tej strony, czyli tak, tu mam zaznaczone pierwsze, czyli tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli tak, to będzie takie najbardziej widoczne tutaj puste oczko, mam nadzieję, że widać, bo nie wiem, czy to na tym białym kolorku widać, ale chodzi o wbicie się właśnie w to pierwsze wolne 12 oczko, tu zauważycie, że ono jest zajęte, to jest takie pierwsze oczko, które robiliśmy łączeniowe, czyli tak, łączymy sobie i przerabiamy sobie 12, 3, tu mam 11 i 12, właśnie mam w miejscu, gdzie sobie zaznaczyłam markerem w ten sposób. Czyli mam 12 oczek, następnie mam 3 ładne oczka z tego mojego łańcuszka, dzięki temu, że tam wbijaliśmy się w tylną pętelkę, tutaj możemy sobie przeznaczyć, wziąć właśnie całe tutaj oczko, czyli tak ładnie tutaj widoczne i przerobić sobie jeszcze 3 tutaj półsłupki. Raz, 2 i trzeci. W sumie po tym okrążeniu powinniśmy mieć 30 półsłupków dookoła. Jeżeli dobrze przerobiliście, będzie 30 półsłupków. Oj, coś mi się tutaj nie chce przebić. Zaraz tutaj się...
Ok, już się tutaj udało chyba. Niestety ta włóczka jest dosyć gruba i trzeba ją tu przełożyć. Ok, jest 30. Jestem z powrotem w miejscu, gdzie sobie zaznaczyłam pierwsze oczko, jak gdyby z nóżki. I od tego momentu tak naprawdę będę zaczynała sobie tworzyć wzorek dalej. Mamy połączone nóżki, mamy przerwę między nóżkami, mamy 30 oczek, więc jeżeli je mamy, to przerabiamy sobie dookoła właśnie teraz 30 oczek. Ja sobie przełożę już inne szydełeczko. Zobaczę, które mi się będzie po prostu lepiej pracowało. 3, 4. Przerabiamy sobie dookoła 30. I mam już przerobione dookoła 30. Tak to już wygląda. Tu ładnie wszystko się właśnie układa. I tak jak mówiłam, tu od spodu też nie ma żadnych dziurek, więc nie będziemy musieli nic tutaj sobie podszywać. Mamy 30 oczek. Następnie robimy sobie zwiększenie. Będziemy robić 4 półsłupki i zwiększenie. I tak powtórzymy 6 razy. I dzięki temu na końcu powinniśmy uzyskać 36 oczek. Czyli mamy raz, 2, 3, mi jednak się lepiej przebija mniejszym szydełkiem, czyli robię trójeczką, 4 i tu robię sobie podwójny półsłupek w ten sposób i znowu raz, 2, 3, 4 i znowu zwiększenie i tak cały czas robimy do końca, aż uzyskamy sobie 36 półsłupków. I po zrobieniu tego rzędu robimy sobie 36 półsłupków dookoła. Mam nadzieję, że nie słychać, ale u mnie strasznie pada. Strasznie mi tutaj po prostu w okno hałasuje. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ok, czyli robimy dookoła 30. I po przerobieniu tego rzędu robimy kolejne zwiększenie. Tym razem będzie 5 półsłupków i zwiększenie. I tak samo powtarzamy 6 razy. I po skończeniu tego rzędu powinniśmy mieć 42 oczka dookoła. Czyli robimy 5 i zwiększenie. I tak dookoła. I to było już nasze ostatnie zwiększenie. Ja tego elfa nie robię zbyt grubego, więc tutaj kończę. Wiem, że przy reniferku robiłam jeszcze dalsze zwiększenie, 6 i zwiększenie, ale ja mam dosyć grubą już tutaj włóczkę, więc tyle mi wystarczy, ale jeżeli chcecie, żeby Wasz elfik był troszeczkę grubszy, na przykład robicie pana elfa, to można zrobić jeszcze jedno zwiększenie. Ale mi tutaj już to wystarcza. Mam te 42 oczka. Następnie będę robiła 4 rzędy dookoła bez zwiększeń. 4 albo 5. Przerobię jeszcze tą włóczką i kilka rzędów i powiem Wam dokładnie, czy były 4 czy 5, bo niestety mój wzór się różni w zależności od tego, jakich włóczek po prostu sobie używam. Czyli tak, ja sobie przerabiam przynajmniej 4 rzędy i zaraz Wam powiem, czy dorobiłam sobie 5. rzęd. I u mnie te 4 rzędy w zupełności wystarczyły. Ta włóczka jest dosyć gruba. Jeżeli widzicie, że nie jest dosyć wysoki tutaj ten Wasz elf, to możecie sobie zrobić jeszcze jeden rząd. A tak dla porównania u mnie tutaj jest około już 6 cm i to wystarczy. Następnie będziemy sobie już zmniejszać. Będziemy zmniejszać tak samo jak zwiększaliśmy, czyli pierwszy taki rząd zmniejszający to jest 5 półsłupków i zmniejszenie. Czyli robimy raz, 2, 3, 4, 5 i tu zrobimy sobie zmniejszenie w taki sam sposób jak w bucikach, czyli pierwsza krawędź, tutaj drugie oczko, przekładamy przez całe i robimy sobie półsłupek. I znowu 5, raz, 2, 3, 4, 5 i znowu zmniejszenie. I tak powtarzamy sobie przez 6 razy, czyli z powrotem wrócimy do 36. I po przerobieniu tego rzędu mamy właśnie 36 oczek i robimy sobie 3 rzędy po 36 oczek, czyli 3 okrążenia po 36, 4 półsłupki i zmniejszenie. I tak robimy sobie dookoła i po tym rzędzie, po zrobieniu właśnie tego zmniejszenia, powinniśmy mieć 30 oczek. I po zrobieniu tego rzędu skracającego również robimy 3 rzędy po 30 oczek bez żadnych zmniejszeń, czyli dookoła 3 razy po 30 oczek. I robimy sobie kolejne zmniejszenie. Tym razem robimy sobie 3 półsłupki i zmniejszenie. I po tym rzędzie powinniśmy mieć już 24 oczka. Czyli tak, 3 półsłupki
i zmniejszenie i tak dalej. I tutaj po przerobieniu tego rzędu skracającego przerobimy sobie na razie tylko 2 rzędy tych 24 oczek, ponieważ już w trzecim rzędzie dodamy sobie po prostu rączki. Czyli teraz tak, przerabiamy tylko 2 rzędy po 24 oczka. Tak wygląda już nasze ciałko. Ja sobie specjalnie tutaj położyłam na płasko, żeby sobie zaznaczyć mniej więcej, gdzie jest środek i gdzie będę potrzebowała zamieścić sobie rączki. Czyli tak, ja już mniej więcej wiem, jeżeli robicie tak jak ja, to nie musicie sobie tutaj liczyć. Robimy w ten sposób, że przerabiam sobie 5 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5, ponieważ 4 tutaj przed moim markerem będą na rączki. Czyli tak, przerabiam sobie 5, mam raz, 2, 3, 4, 5 i tutaj zostają mi 4 półsłupki i je właśnie wykorzystam na zamocowanie rączki. Rączkę oczywiście kładziemy sobie przodem, tu gdzie robiliśmy te całe półsłupki, bo z tyłu widać, że jest troszeczkę inny półsłupek, więc kładziemy sobie ją tutaj przodem. W ten sposób układamy do ciałka i oczywiście będziemy od razu sobie zszywać, więc fajnie nie musimy zszywać. Czyli tak, zaczepiamy sobie o pierwszy półsłupek, dlatego chciałam, żeby tutaj były właśnie 4 półsłupki, bo zaczepiamy sobie o każde tutaj oczko, przerabiając po prostu półsłupek razem z rączką, razem z ciałkiem, przekładamy całe tutaj, mamy drugi półsłupek, mamy trzeci półsłupek i mamy czwarty półsłupek. I tak sobie zamieściłam pierwszą rączkę, następnie już sobie ten znacznik wyjmuję, przerabiam sobie dalej moje 9, prawdopodobnie tu jest oczek, już Wam powiem ile. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli z tej strony jest 9, tak żeby właśnie wyszło miarę tutaj równo z przodu. I po przerobieniu tych 9 oczek biorę oczywiście moją drugą rączkę i w taki sam sposób sobie ją tutaj zamieszczam, czyli znowu kładę sobie przodem, żeby nie było tutaj, żeby było widać półsłupki i zahaczam o jedno, o drugie i 4 półsłupki muszą tutaj wyjść. 2, 3 i 4 i na końcu zostają nam 2 półsłupki do przerobienia. W ten sposób. Tutaj już zradziłabym sobie właśnie wypchać puchem, ponieważ mamy już rączki, już wiemy jak to się nam ładnie tu będzie układać. Będziemy dalej zawężać i robić główkę, więc ja sobie wypcham puchem i pokażę Wam co dalej. I moja elfica już się najadła, już ma brzuchala i tutaj słuchajcie, tak jak mówiłam, mam płasko, żeby po prostu w momencie kiedy ona siada nie czuła tutaj oporu i mogła sobie luźno siedzieć. Ok, słuchajcie, teraz skończyliśmy na tych rączkach, więc bierzemy się dalej za skracanie. I teraz zostaje nam sekwencja skracania. 2 półsłupki i zmniejszenie. I tak sobie robimy dookoła, a tutaj będziemy mieć 18 oczek po zwężeniu. Czyli tutaj cały czas 2 półsłupki. Tu przy rączkach może być troszkę ciężej, ale też się to uda. I zwężenie. I po zrobieniu tego rzędu już nam się ładnie tutaj wyobrębnia szyjka. Mamy 18, słuchajcie, oczek i tutaj jeszcze robimy 2 rzędy po 18 oczek do góry, czyli cały czas jeszcze idziemy do góry tym kolorkiem. Przerabiamy sobie 2 rzędy i po skończeniu właśnie tych 2 rzędów będziemy już robić główkę. Czyli po przerobieniu już tych 2 rzędów kończymy robić tułów i zaczynamy sobie robić główkę. Ja będę pracowała teraz główkę robiła w kolorze takim cielistym. To jest włóczka Yarn Art Jeans w kolorze takim właśnie kremowym, cielistym. Ona jest troszeczkę węższa niż tutaj moja z tułowia, natomiast nie robi mi to żadnej takiej różnicy, ponieważ ta główka w większości i tak jest przykryta, a część, która nie jest zmniejszeniem, tylko zwykłymi półsłupkami, tak naprawdę wychodzi bardzo ładnie, więc nie potrzebuję większej. Jeżeli macie jakąś większą w kolorze cielistym, to oczywiście możecie użyć. U mnie robię na pojedynczej włóczce i to mi się już sprawdziło. Czyli tak, zahaczamy sobie włóczkę, w międzyczasie podczas gadania już sobie to zrobiłam i będziemy teraz od razu zwiększać. W ten sposób, że robimy sobie 2 półsłupki. Staramy się właśnie robić tutaj w miarę gęsto i zwiększenie. Czyli mieliśmy 18 oczek i z powrotem wracamy do 24. Ta część też tutaj jest przykryta przez szaliczek, więc tak naprawdę też nie będzie tutaj za bardzo tego widać.
a robimy sobie zwiększenie po prostu dalej. 2 półsłupki i zwiększenie. Raz i 2. I po przerobieniu tego rzędu również robimy zwiększenia. Tak naprawdę na początku będą same zwiększenia. W tym okrążeniu robimy 3 półsłupki i zwiększenie. Czyli raz, 2, 3. I w czwartym robimy podwójny półsłupek. I tak robimy dookoła i będziemy mieć 30. I w kolejnym okrążeniu robimy również zwiększenie, 4,5 słupki i zwiększenie, ale ja tutaj w liczbie właśnie parzystej półsłupków będę zaczynała od połowy słupków, tak? Po prostu, żeby nie spotkać się cały czas tutaj ze zwiększeniami, bo wówczas nie wychodzi nam takie ładne koło, a wolałabym, żeby to się ładnie rozłożyła nam główka, więc żeby zmienić tutaj kolejność tych właśnie zwiększeń, ja na początku właśnie zmieniam sobie szyk, czyli po prostu najpierw przerabiam sobie tutaj 2 półsłupki, i będę kończyć na dwóch półsłupkach. W ten sposób zwiększenie powstaje na trzecim, czyli już się po prostu tutaj zmienia, nie będzie w tym miejscu, tylko na trzecim i dalej przerabiam już bez zmian. Czyli robię sobie 4 półsłupki, 2, 3, 4 i zwiększenie. Nie wiem, czy ja powiedziałam zmniejszenie wcześniej, ale chodzi oczywiście o zwiększenie. I tak robię cały czas do końca, z taką różnicą, że właśnie tu będzie zwiększenie, a 2 ostatnie to będą półsłupki. I robimy tak dookoła i będziemy mieć 36. I po przerobieniu tego okrążenia robimy sobie kolejne okrążenie. To było chrapnięcie pieska, nie moje. Robimy sobie 5 półsłupków, czyli 2, 3, 4, 5 i zwiększenie. I tak robimy sobie dookoła. Będziemy mieć 42 półsłupki po zrobieniu całego okrążenia. I w kolejnym okrążeniu, już ostatnim zwiększającym dla mnie, to będzie 6 półsłupków i zwiększenie. I ponieważ jest to liczba parzysta, również sobie dzielę na pół, czyli tutaj robię sobie 3 półsłupki i zwiększenie, a w kolejnych oczkach robię już 6 półsłupków. Dzięki temu, tak jak mówiłam, nie spotykają się te zwiększenia tak przy sobie. Czyli tu mamy 2, 3, 4, 5 i 6 i zwiększenie i dalej oczywiście robię sobie tak samo. Na końcu jedynie będę miała po prostu 3 półsłupki tutaj. Jeśli chodzi o tą główkę, słuchajcie, ponieważ ja robię tym włóczką dosyć taką cieńszą w porównaniu do tego ciałka, więc u mnie wystarcza, trzeba zrobić po prostu zwiększenie na 6 półsłupków, ale gdyby się okazało, że Wy macie właśnie dosyć grubą tą włóczkę w kolorze cielistym, to możecie tak naprawdę skończyć na 5 półsłupkach i zwiększeniu, tak naprawdę na tych 42 oczkach, bo ja teraz jak przerobię właśnie ten rządek, 6 półsłupków i zwiększenie, to będę miała 48 oczek. To wszystko zależy po prostu z czego sobie robicie. U mnie już ta główka po tym zwiększeniu już będzie dosyć spora. To po prostu tą główkę trzeba sobie też dostosować tak naprawdę do swoich włóczek, do swoich po prostu tutaj rozmiarów. Dostosowujemy właśnie w ten sposób, że robimy albo jedno okrążenie jeszcze więcej, albo mniej, w zależności od tego, ile po prostu Wam tutaj wyjdzie. Ja Wam pokażę po przerobieniu rzędu, jak to po prostu u mnie wygląda. Ja już przerobiłam sobie te moje rzędy, mam 48 oczek i mniej więcej, tak jak patrzycie sobie tutaj, tak wygląda właśnie na razie ta główka, czyli ona mniej więcej zajmuje mi tyle miejsca. Wy musicie po prostu dostosować sobie ten ostatni rząd, czy po prostu robicie dalsze rozszerzenie, czy też nie. Robimy sobie, słuchajcie, teraz same rzędy dookoła i takich rzędów będzie 8. To też w zasadzie zależy od jaką macie grubość włóczki. Podejrzewam, że możecie mieć już tylko grubszą od mojej, bo nie jest moja taka gruba. Więc jeżeli macie grubszą, to po prostu robicie mniej tych rzędów, na przykład 7 lub 6. Ja przerobię 8 rzędów, robiąc cały czas dookoła po 48 oczach i pokażę Wam, co dalej. I tak wygląda moja główka, czyli jak widzicie, te rzędy dały mi taką właśnie odpowiednią szerokość główki. Po zrobieniu tych 8 rzędów będziemy oczywiście już sobie zawężać. Tutaj mi jedno oczko uciekło. Będziemy skracać, czyli tak, kończyliśmy na 6 półsłupkach i zwiększenie, więc będziemy robić po prostu teraz odwrotność, czyli skracamy 6 półsłupków i zwężenie, ale ja sobie to właśnie rozwijam, tak jak rozwijałam sobie wcześniej na 3 półsłupki
po prostu, żeby się tu z kolei tutaj te zwężenia nie spotkały razem, żeby nie było zbyt dużych dziurek, to przy rzędach parzystych możemy sobie to właśnie w ten sposób rozłożyć. Czyli zaczynamy od 3, ale tak naprawdę docelowo robimy sobie 6 półsłupków i zmniejszenie. 3, 4, 5 i 6. I po prostu wracamy z powrotem do tego, co robiliśmy po kolei, z tym, że ja nie będę cały czas tylko zmniejszała, żeby nie powstały takie dziurki. Robimy sobie tak dookoła i po przerobieniu tego rzędu tutaj na końcu zostają mi 3 półsłupki, tu 3, czyli tak jakby były 6 z tej strony. Następnie znowu sobie zmniejszamy, czyli po 6 jest 5, czyli mamy tutaj nieparzysta liczba, więc robimy sobie normalnie 3, 4, 5 i zmniejszenie. I tak sobie robimy dookoła. I po zrobieniu tego zmniejszenia, czyli 5 i zmniejszenie, będziemy mieć 36 półsłupków. I teraz w kolejnym rzędzie robimy po prostu 36 półsłupków bez żadnych zmniejszeń dookoła. W ten sposób nie będziemy mieć ciągle takich zmniejszeń na główce, nie będzie ona taka właśnie z dziurkami. Czyli cały czas po zrobieniu tego rzędu możemy sobie już zamocować bezpieczne oczka, żebyśmy sobie nie zapomnieli, zanim zaczniemy wypychać puchem. Czyli tak, ja sobie te bezpieczne oczka będę robiła między 10 a 11 rzędem, licząc od tego tutaj kolorowego już mojego rzędu, czyli tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, między 10 a 11. Wbijam sobie w dowolne miejsce i robię sobie również taką przerwę tutaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, około 6 takich półsłupeczków, może być więcej, w zależności czy chcecie, żeby były oczka bardziej oddalone czy przybliżone. To sobie chyba źle wbiłam. I oczywiście sobie zabezpieczamy tutaj z tyłu tą końcóweczką, żeby nam nie weszła w ten sposób. I po zamocowaniu oczek robimy sobie dalej, to znaczy ja jeszcze sobie nie wypycham puchem, mi się po prostu gorzej pracuje, ale za chwilkę jak już będzie coraz więcej tutaj nam schodziło oczek, to będziemy musieli sobie wypchać. Czyli tak, było na 6, było na 5, był cały rząd, to teraz będzie na 4 półsłupki, z tym, że tak jak mówię, przy parzystych sobie rozbijam to na pół, czyli tu robię 2, a tu robię już zwężenie. A normalnie dalej robię sobie 4, czyli 1, 2, 3, 4 i zwężenie. I tak sobie robimy dookoła i po zrobieniu tego rzędu kolejny rząd to również zmniejszenie, czyli 3 półsłupki i zmniejszenie. Cały czas dookoła, 3 półsłupki i zmniejszenie. I w kolejnym rzędzie już można pomału sobie upychać puch, ładnie sobie tutaj właśnie układając główkę, bo wiadomo, już coraz dalej będzie nam coraz gorzej sobie po prostu już to wepchać. Następnie mamy 24 półsłupki po tym zmniejszeniach i ja sobie je tradycyjnie przerabiam cały rząd bez żadnych zmniejszeń. Już z puchem mi się tutaj niestety gorzej pracuje, więc cały rząd dookoła 24 półsłupki. Już jesteśmy prawie na końcu, została nam tutaj naprawdę niewielka dziura. Musimy sobie teraz zrobić kolejne zmniejszenia. Ja już tutaj tej części tak naprawdę już nie będzie widać, więc tutaj już nie będę sobie dzieliła na pół, po prostu następne robię sobie 2 półsłupki i zmniejszenie, czyli tak samo w ten sposób. Teraz mamy kolejny rządek, czyli 1 półsłupek i zmniejszenie, czyli tutaj po prostu musimy dojść do samego końca, 1 półsłupek i zmniejszenie. I tak dookoła. I tak, główkę już sobie musimy tutaj dopychać puchem, w miarę też przy szyjce, żeby ładnie tutaj się układała, bo już po prostu mamy coraz mniejszą tą dziurkę, więc dopychamy, ładnie układając. I tak naprawdę przez to, że tutaj ta główka jest też zakryta czapką i tak tego nie będzie widać, ja też nie staram się tutaj jakoś pięknie tego wykańczać, co innego gdyby to faktycznie miała być główka, która tu musi być widać. Więc po prostu skończę to przerabiając 2 słupki jeszcze razem, czyli przerabiam cały czas po prostu zmniejszenia, wbijając się w 2 półsłupki i zmniejszenie
I kolejne 2 półsłupki zmniejszenia i z 12 oczek, które miałam, powstanie mi już 6 i tak naprawdę tyle mi już wystarczy, to się też ładnie tutaj zawęzi. Ok, czy ja przerobię to? Ja już sobie przerobiłam, tutaj mam mniej więcej tak na górze, tak jak mówię, nie będę tego jakoś specjalnie wykończała, bo po prostu czapa dla mnie jest na stałe. I zakończam sobie tutaj oczkiem ścisłym, zostawiam sobie trochę dłuższą tutaj włóczkę, ponieważ od razu z tej włóczki będę jeszcze tutaj robiła sobie nosek. Czyli tak, ucinam sobie trochę właśnie włóczki, będę nawlekała na jakąś igiełkę, najlepiej taką z dużym oczkiem albo specjalną taką właśnie do włóczek. To, co mam tutaj, od razu wykorzystam sobie na nosek. Chodzi o to, żeby znaleźć sobie mniej więcej środeczek pomiędzy właśnie tymi tutaj oczkami i wyszyć sobie taki delikatny nosek. Czyli tak po prostu przekuwamy się jeszcze raz tutaj. Szukamy sobie mniej więcej, gdzie właśnie ten środeczek tutaj mamy. Przebijamy się i robimy sobie kilka razy taki delikatny nosek w ten sposób. Oczywiście nie jest to konieczne, ale też to może fajnie właśnie wyglądać. Ja w tym elfiku nie robię żadnej buźki, ale oczywiście jeżeli Wy chcecie, bądź Wasze dzieci chcą, bo to zazwyczaj dzieciaki się pytają, gdzie jest buzia, więc możecie sobie po prostu w taki sam sposób wyszyć, doczepiając tutaj jeszcze włóczkę na przykład właśnie w jakimś kolorku czerwonym i zrobić sobie taki delikatny uśmieszek. Ja tego nie robię, mi się takie podobają, więc po prostu zostawiam sobie tak i nosek mniej więcej sobie kilka razy przejadę w ten sposób i wracam z powrotem tutaj, zostawiając sobie tutaj włóczkę. To sobie można jeszcze ładnie ułożyć. Tutaj po prostu zrobić sobie nawet supełek, żeby się nam tutaj nic już nie popruło. W ten sposób. Tak jak mówię, jest to dla mnie góra robocza, ta głowa, więc po prostu tym nie przejmuję, co tutaj będzie. Nawet jeżeli nie miała być czapka, to zawsze są jakieś włoski. Dobrze, słuchajcie, w następnym etapie pokażę Wam, jak można jeszcze właśnie sobie zrobić tutaj brewki. Jeśli chodzi o brewki, to właśnie robimy dokładnie tak samo, czyli zaczepiamy sobie włóczkę na igiełkę, wkuwamy się tutaj i przerabiamy sobie po prostu takie paseczki, przebijając się przez tutaj właśnie nasze słupki. Ja tych brewek jednak nie będę robić, bo zapomniałam, że ja mam po prostu rzęski. Jakoś mi się tak podobają, jak mają te rzęski, więc ja sobie po prostu przykleję takie rzęski. A jeżeli Wam się podobają, to również możecie, jeżeli macie, sobie zakupić w Passementerii lub też właśnie na Allegro, czy gdzie tam macie. Przykleję sobie takie rzęski i dla mnie ta góra już tutaj będzie w miarę skończona, oprócz czapy i włosów, i zajmiemy się od razu spódniczką, ponieważ jeżeli ja zrobię teraz włosy i czapkę, ona mi będzie dosyć przeszkadzać, więc zajmiemy się spódniczką. Moje rzęski już przyklejone, także zajmiemy się już sukieneczką, tak zwaną spódniczką z takimi szeleczkami. Ja już sobie tu niestety wbiłam igłę mojej elfce. Zaznaczyłam, odkąd będę robiła tą spódniczkę. Tak naprawdę, licząc tutaj od góry, od tej białej części, mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 całych rzędów i między 10 a 11 rzędem będę zaczynała tutaj pod rączką, bo tutaj będzie troszeczkę różnica wysokości. Wiadomo, dookoła robimy, więc ona nie jest ta wysokość bardziej taka jak ślimak, nie są zamykane okrążenia, więc żeby po prostu tylko nie było widać, ja sobie zrobię tu pod rączką, gdzie ona opada, a w tym właśnie miejscu. I z tej strony zaczynamy. Czyli tak, ja biorę sobie moje szydełko również na razie 3. Zobaczymy, jak później będzie mi się przerabiało, ale na ten moment lepiej się przebijać mniejszym szydełkiem. I biorę sobie moją włóczkę, tak jak Wam pokazywałam, ja sobie robię z takiej bardzo kolorowej. Może nie są to świąteczne kolory, ale uznałam, że to będzie taka całoroczna lala, całoroczny elf. A Wy możecie oczywiście użyć, co Wam się tylko podoba. Czyli tak, robimy sobie właśnie pętelkę podstawową w ten sposób i w miejscu, gdzie sobie właśnie wyznaczyłam, przebijam się tutaj szydełkiem, czyli tak naprawdę ja się przebijam między słupkami. Pomiędzy słupkami jest taka właśnie przerwa i tu się wbijam. I tu sobie przekładam to oczko w ten sposób i robię sobie pierwsze oczko łańcuszka w ten sposób. I właśnie na początku musimy sobie przerobić dookoła te oczka łańcuszka, mocując w taki sposób, że właśnie wbijamy się szydełkiem tu, przeciągamy sobie w ten sposób tą naszą włóczkę spod spodu białą, przeciągamy tą i od razu robimy sobie oczko ścisłe w ten sposób. Czyli tak, wbijamy się, mamy na pętelce tutaj,
Przeciągamy sobie tą włóczkę w ten sposób i robimy od razu oczko ścisłe. Cały czas dookoła przerabiam sobie oczkami ścisłymi. Tak naprawdę robimy te oczka też tak luźno, żeby one nie były zbytnio ściśnięte. I ja przerobię sobie dookoła. I jestem tutaj, tak jak mówiłam, robimy to ślimakiem, więc te okrążenia nie są takie zamykane, więc tutaj po prostu musimy iść na skos. Czyli tak, zrobię sobie jeszcze jedno tutaj i tutaj po prostu wbiję się na skos, żeby się mniej więcej właśnie połączyć w ten sposób. Tego też nie będzie widać. Jest to pod rączką specjalnie właśnie, żeby się tak nie rzucało w oczy. Czyli tak, przerabiam sobie, następnie łączę sobie tutaj z tym pierwszym oczkiem, które zrobiliśmy, łączę sobie cały tutaj nasz łańcuszek. Czyli tak, tą niteczkę możemy sobie później schować, jeżeli nam będzie przeszkadzała. Następnie przerabiamy sobie, słuchajcie, słupki. Będziemy sobie cały czas pracować tutaj słupkami nawijanymi, a będzie spódniczka szybciej też szła do góry. Czyli tak, robimy sobie 2 oczka do góry, robimy sobie narzut i jeszcze raz robimy słupek. Cały słupek. Można sobie tutaj zaznaczać, ponieważ będziemy robić dookoła, będziemy łączyć ze sobą rzędy. Jeżeli nie macie jeszcze wprawy, to zaznaczcie sobie w drugim oczku na przykład, żeby wiedzieć właśnie gdzie się połączyć. Wzór będzie taki, że w każdym takim oczku będziemy właśnie robić słupek nawijany. Czyli tu, gdzie się jeszcze nie wbiliśmy, w kolejnym oczku robimy sobie słupki i robimy sobie właśnie po 2 słupki. Tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia liczba oczek, ile Wam wyszło, a to jest tylko spódniczka na elfa, więc nie ma się po prostu co tutaj stresować, że mamy inną liczbę oczek niż na przykład ja, bo ja specjalnie właśnie nie podaję, tyle ile Wam wyjdzie. Im tak naprawdę więcej zrobicie tutaj tych półsłupków, to spódniczka będzie falowana, a ja w 2 rzędach będę rozszerzała, czyli tak, w tym rzędzie właśnie robię po 2 i w następnym też zrobię po 2. Czyli tak, robię sobie po 2 słupki w każdym oczku, dojdę tu tam i pokażę Wam, jak to połączyć. I doszłam już sobie tutaj do końca, do tego momentu, gdzie miałam marker wbity. Tu robiliśmy sobie 2 oczka łańcuszka, więc możemy po prostu połączyć sobie albo w drugim oczku, to by było tutaj, albo po prostu w tym oczku ze słupku. Ja wolę łączyć sobie ze słupka, bo wtedy to 2 oczka wyglądają jak słupek. I za każdym razem będziemy robić tak samo, czyli robimy 2 oczka do góry i tutaj, tak jak mówiłam, jeszcze raz robię sobie słupek w tym rzędzie, bo jeszcze raz będę sobie robiła zwiększenia, po prostu żeby ta spódniczka mi falowała bardziej w każdym słupku, w każdym tutaj słupku, dobrze mówię, porobię sobie po 2 słupki, czyli każde wbijam się tutaj oczko i jeszcze raz przerabiam po 2. Już w następnych rzędach będę robiła po jednym. To jest ostatni rząd, gdzie po prostu zwiększam sobie, żeby ta spódniczka mi bardziej falowała. Czyli znowu dochodzę do końca i pokażę Wam, co dalej. I mam już przerobiony drugi rząd i już ładnie się właśnie tutaj spódniczka faluje. Następnie będziemy znowu tak samo, czyli tu mieliśmy raz, 2 oczka łańcuszka, w trzecie się wbijam i łączę ze sobą w ten sposób. I za każdym razem robię sobie 2 oczka do góry i pomijam sobie to łączeniowe oczko, robię słupek po prostu w następnym. Teraz już będę robiła sobie po jednym słupku, po jednym słupeczku cały czas do końca, tak naprawdę do momentu, kiedy chcecie, żeby po prostu ta spódniczka zakrywała Wam już nóżki. Ja przerobię kilka rzędów, powiem Wam, ile to u mnie wyszło i jeszcze pokażę Wam, jak sobie właśnie wykończyć dół tej spódniczki. Czyli przerabiamy spódniczkę dalej. Ja już sobie przerobiłam tą sukieneczkę, dokładnie wyszło mi tutaj 10 takich rzędów dookoła. Wy możecie oczywiście zrobić mniej lub więcej. Ja jeszcze tutaj na końcu robię sobie właśnie takie wykończenie, czyli tak naprawdę w miejscu, gdzie miałam tutaj koniec, zaczepiam sobie jeszcze dodatkowo tą włóczkę taką właśnie białą, aksamitną. Wy możecie oczywiście dowoli sobie używać, jakie Wam się tylko podobają. I przekładam sobie po prostu przez oczko i robię sobie półsłupek. I tak naprawdę cały czas będę sobie robiła teraz zwykłe półsłupki dookoła, żeby po prostu zrobić sobie taką lamóweczkę. Będzie to tylko
jeden rząd takiego wykończenia, więc robimy po prostu dookoła. I po przerobieniu sobie dookoła oczywiście robimy sobie tutaj łączenie. W ten sposób robimy oczko ścisłe, zaciskamy i łączymy i przekładamy sobie tutaj te włóczki, chowamy sobie z tyłu. I to by była lamóweczka. Weźmiemy jeszcze się tutaj za te nasze paseczki. Jeśli chodzi o te szeleczki, to ja będę sobie go przerabiała już takim grubszym łańcuszkiem od razu, żebym wiedziała po prostu, mierzyła od razu i wiedziała, jaką długość tego potrzebujemy. Czyli tak, bierzemy sobie włóczkę, zostawiamy sobie troszeczkę dłuższy tutaj brzeg, żeby sobie właśnie doszyć. Robimy sobie oczko łańcuszka i robimy sobie jedno oczko. Następnie, tak jak mówiłam, robię od razu taki rozszerzony łańcuszek, czyli tak, robię narzut i wbijam się tutaj w tylną pętelkę tego oczka. W ten sposób robię dosyć luźno i przekładam przez 3. I to mam pierwsze oczko. I znowu narzut, wbijam się z kolei tutaj z tyłu, będą takie 2 pętelki oczka, przekładam sobie włóczkę i znowu przekładam przez 3. Znowu narzut, wyszukuję sobie tych tutaj z tyłu pętelek, przekładam i przez 3. Jest to taki pogrubiony właśnie łańcuszek, który dzięki temu, że robimy sobie od razu właśnie taką szerokość, a nie musimy patrzeć, ile tych oczek nabrać. I tak naprawdę tak sobie robię cały czas do końca. Robię sobie 2 takie łańcuszki. Pokażę Wam, jak ja je przymocowuję. I po zrobieniu już łańcuszka, oczywiście robię sobie na końcu oczko ścisłe. Oczywiście potrzebujemy sobie dwie takie szeleczki i tak naprawdę przykładamy sobie tutaj i z tej strony i dzięki temu, że mam tutaj ten sznureczek w ten sposób, ja sobie po prostu tutaj go przeciągnę na tą stronę od dołu. Mam nadzieję, że to widać. Oczywiście, kiedy chcę szybko przeciągnąć, to się nie da przeciągnąć. O, poszło. W ten sposób tak samo przerabiam sobie właśnie drugą stronę i tam sobie kilka razy po prostu zabezpieczę, przeszyję dookoła. A tak będę robiła po prostu 2 szeleczki. Tak samo drugą z tej strony i tutaj sobie zrobię z tyłu na krzyż, a z przodu prosto. Myślę, że nie mam więcej co pokazywać, nie chcę przedłużać filmiku. Ok, i zabierzemy się jeszcze za golfik, geterki, czapka i włoski. Ja moje geterki, zarówno jak i taki golfik, będę robiła sobie też z takiej aksamitnej włóczki, a troszeczkę właśnie takiej w odcieniach może błękitu. Ona mi tutaj ładnie będzie właśnie współgrała z tą sukieneczką. Oczywiście Wy możecie sobie dobrać kolorek, który Wam pasuje. I to będzie po prostu zwykły łańcuszek z półsłupeczkami, czyli tak, najpierw sobie robimy łańcuszek i sprawdzamy sobie zarówno jak i na szyjkę, jak i na nóżkę, czy po prostu taki wystarcza. Robimy oczywiście tak, żeby były 2 takie same, jeśli chodzi o gaterki, więc ja sobie po prostu przykładam i patrzę, czy już mniej więcej jest dobrze. I jeśli uznam, że jest ok, to po prostu robię tyle oczek łańcuszka. Ja mam tutaj nabrane 15 oczek, więc robię sobie jeszcze jedno do góry i oczywiście będę sobie teraz przerabiała zwykłymi półsopeczkami. Nie wiem, czy uda mi się tutaj znaleźć środkową pętelkę, myślę, że tutaj nie ma znaczenia. Zrobimy sobie zwykłe półsłupki po prostu w pierwszą taką pętelkę, którą tutaj widzicie. I tak naprawdę wzór jest cały czas taki sam, ponieważ przy tych aksamitnych tutaj nie do końca właśnie widać jakikolwiek wzorek, więc robimy zwykłymi półsłupkami tutaj do końca. I mam przerabiony już pierwszy rządek. Jeżeli chcecie mieć wyższą gaterkę, to oczywiście przerabiamy sobie dalej. Również robimy oczko do góry i przerabiamy sobie cały czas półsłupeczkami. Ja przerobię sobie tylko te 2 rzędy, ponieważ mam tutaj dosyć grubą tą włóczkę, więc wystarczy mi tutaj przerobienie 2 rzędów. I teraz tak, mam przerobione 2 rzędy. Tu mam akurat przerobione na gaterkę, którą po prostu zakładamy tutaj i przeszywamy sobie. Możemy dokładnie tą samą włóczką. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o tutaj, o ten taki golfik, to wiadomo, trzeba go zrobić szerszego. Tak jak widzicie, tutaj mi jeszcze nie zachodzi i w ten sam sposób sobie po prostu robię ten golfik. 2 rzędy półsłupków. W zależności też z czego robicie, musicie po prostu dopasować pod siebie. Może to być również szalik, nie musi to być taki golfik. Ok, czyli tak, ja robię sobie gaterki, robię sobie golfik i pokażę Wam, jak robić czapeczkę. Dobrze, zaczniemy sobie teraz od czapeczki, zanim wykonamy włoski, ponieważ tak naprawdę musimy mieć czapę, żeby wiedzieć, gdzie te włoski sobie wpiąć, bo ja nie będę wpinała wszędzie, tylko właśnie tutaj w przegrzeweczce przy twarzy. Czapeczkę będę robiła sobie z takiej szarej włóczki, ponieważ jedna jest jednak zbyt
cienka, to postanowiłam sobie zrobić podwójną i dodatkowo dołożyć sobie właśnie taki błyszczący sznureczek. Czapeczkę będę robić bardzo podobnie, tak naprawdę tak samo do tych wszystkich czapeczek, które znajdziecie u mnie jako reniferek, jako krasnalek, jako bałwanek, a więc jeżeli już robiliście takie czapeczki, to na pewno wiecie, a jeżeli nie, to już właśnie pokazuję. Czyli tak, robimy sobie magiczne kółeczko, ja robię sobie w ten sposób, przekładam sobie, tu sobie trzymam i zabezpieczam sobie pierwszym oczkiem, które nie jest traktowane jako słupek. Następnie robię sobie w tym oczku 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. Będę sobie teraz zmniejszała kółeczko w ten sposób i połączę sobie z pierwszym takim oczkiem, czyli raz, 2, 3, 4. Tu jest moje pierwsze oczko. W ten sposób. Mam sobie 4 półsłupki. Następnie wezmę sobie już tutaj sznureczek, znacznik, żeby mi się łatwo pracowało. I zaczynamy sobie od zwiększeń, czyli w każdym tutaj naszym półsłupeczku zrobimy sobie podwójny półsłupek. Czyli raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i mam przerobione już 8 półsłupków. Następnie przerobimy sobie rządek 8 półsłupków bez żadnych zwiększeń, czyli dookoła przerabiamy sobie 8, 2 i przerobiłam sobie 8 półsłupków. A następnie, żeby tę czapeczkę właśnie jeszcze troszeczkę wydłużyć, znowu przerobię sobie 8 półsłupków, czyli tak naprawdę będą 2 rzędy po 8 półsłupków do góry. I po przerobieniu sobie 2 rzędów zaczynamy sobie zwiększać. Ja będę zwiększać sobie zawsze tak samo, czyli po prostu będą dwie sekwencje. Po bokach właśnie zwiększanie, czyli jeżeli teraz mam 8 półsłupków, to dzielę sobie na pół, mam po 4, czyli tak naprawdę robię sobie 3 półsłupki i w czwartym zwiększenie. I kolejny raz to samo, po prostu 2 razy, 2 sekwencje będą zwiększające. Tylko zwiększamy za każdym razem o 2 półsłupki, czyli tu miałam 3 półsłupki i zwiększenie i jeszcze raz 3 półsłupki i zwiększenie. I po przerobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 10 półsłupków, więc po prostu przerabiamy sobie 2 rzędy po 10 półsłupków do góry. I tak naprawdę cały czas na tym samym będzie polegało robienie tej czapeczki, czyli jeden rząd będziemy zwiększać po 2 stronach, czyli na początku i w środku, czyli tak naprawdę 2 sekwencje są zwiększające. Zawsze dzielimy sobie liczbę oczek na pół i w tym ostatnim właśnie robimy zwiększenie. Natomiast kolejne właśnie rzędy 2 to są rzędy bez zwiększeń. W ten sposób powstaje nam taka trójkątna czapa. Ja jedynie chcę Wam powiedzieć, że to jest tak naprawdę też do dostosowania, bo to zależy od tego, jaką macie grubość włóczki, bo ja zrobiłam sobie tutaj teraz podwójną włóczką i dosyć szybko będę szła do góry, więc może się okazać, że zbyt szybko będę szła do góry, a zbyt mały będę miała tutaj rozstaw. Więc może się okazać, że tak jak ja, a w którymś momencie po prostu nie będę robiła już 2 rzędów takich prostych, tylko po prostu będę sobie robiła jeden rząd zwiększający i jeden do góry, bez zwiększenia. Tą czapeczkę można po prostu dostosować sobie do swoich potrzeb, w zależności właśnie od tego, jaką włóczką robicie. Na początek robię sobie cały czas tak samo, czyli przerobiłam sobie tutaj 2 rzędy po 10 oczek. Tu mi się kończy. I w kolejności następnie znowu dzielę sobie 10 oczek na pół, to jest 5, czyli w 5 oczku będę robiła zwiększenia po obu stronach. Czyli tak, zaczynam sobie na przykład tu raz, 2, 3, 4, 5 i w 5 jeszcze raz oczko, czyli podwójne oczko i znowu robię sobie 5, czyli raz, 2, 3, 4 i w 5 podwójne oczko. I kolejne rzędy to są właśnie 2 rzędy bez zwiększeń,
po 12 oczek, bo teraz powstało mi 12 oczek. I tak będę sobie robiła przez jakiś czas. Zobaczę, jak będzie mi się układała ta czapeczka. Na końcu tak naprawdę można właśnie zmodyfikować ją, czyli po prostu robić sobie jeden rząd, żeby ona się szybciej rozszerzała, bo musimy zrobić sobie ją na główkę. Krasnale były dosyć wąskie, więc wystarczało niewiele. Natomiast jeżeli chodzi właśnie tutaj o elfika, on ma okrągłą główkę, więc ja sobie przerobię tą część taką najpierw szpiczastą w ten sposób, zatrzymam się, powiem do jakiego momentu doszłam i wtedy będziemy sobie ją bardziej rozszerzać. Przerobiłam sobie jakąś część czapeczki, zrobiłam sobie już ten taki szpic. Dokładnie mam tutaj 20 oczek, więc zrobiłam jeszcze kilka rozszerzeń i kilka prostych rzędów. Mi to tutaj zajęło około 9 do 10 cm i ja postanowiłam, że już od tego momentu, od następnego robię tylko jedno rozszerzenie, znaczy rozszerzenie, rząd rozszerzeń i jeden rząd bez rozszerzeń. Już nie dwa rzędy, tylko jedno, ponieważ tak jak ja mówię, ja mam dosyć grubą włóczkę. Jeżeli robicie pojedynczą, to możecie robić tak jak do tej pory. Ja wiem, że jakbym robiła tą podwójną, to bym miała dosyć wielką czapkę, a właśnie mały tutaj okrąg, więc przy grubszej włóczce trzeba po prostu zmienić sobie rzędy. Czyli tak, ja po prostu przerabiam dalej tak samo, czyli tak, robię rząd rozszerzeń po dwóch stronach i rząd bez rozszerzeń. Rząd rozszerzeń i bez rozszerzeń. I cały czas po prostu zwiększamy tak samo, dzieląc sobie na pół. W tym momencie mam właśnie 20 oczek, czyli będę dzieliła sobie na pół, to jest 10 i w 10 oczku każdym robię po prostu rozszerzenie po obu stronach. I tak naprawdę robimy dotąd, dopóki widzimy, że ta czapeczka nam się już luźno nakłada na tą główkę. Jeszcze można robić tak, że jeżeli faktycznie macie za wysoką tą czapkę, a jeszcze jest zbyt wąska, można robić same rzędy rozszerzeń i wtedy po prostu ona się szybciej jeszcze rozszerzy. Ja dojdę do jakiegoś momentu i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Ja przerobiłam sobie już moją czapeczkę, doszłam tutaj do 40 oczek, ona mniej więcej ma tutaj około 25 cm. Następnie jeszcze będę tutaj wykańczała sobie takim ściągaczem. Oczywiście czapeczka chodzi o to, żeby nałożyła się nam tutaj na główkę w ten sposób dookoła i była w miarę właśnie taka dopasowana. Ją będziemy jeszcze przyszywać, więc nawet jeżeli jest troszeczkę większa, to nie ma problemu, zawsze można będzie ją przyszyć. Czyli tak, ja sobie teraz trochę zniweluję wysokość, czyli zrobię sobie ze 2 oczka ścisłe w ten sposób. Następnie przerobię sobie 2 oczka do góry. To będzie mój taki pierwszy słupek i przerobię sobie w kolejnym rzędzie półsłupkiem nawijanym. Czyli przerabiam sobie półsłupki nawijane cały czas dookoła. W ten sposób, czyli narzut. Chodzi o to, że po prostu chcę sobie wykończyć troszeczkę inaczej tutaj tę krawędź, czyli przerabiamy sobie po prostu cały czas półsłupkami i po przerobieniu sobie dookoła półsłupkami łączę sobie tutaj z tym pierwszym moim oczkiem, tu miałam 2 do góry i łączę sobie w trzecim tutaj oczku, tak, wbijam sobie szydełko i przeciągam. I mam w ten sposób sobie zamknięte. Następnie będę robiła sobie dalej ściągacz do góry. Przerabiam sobie teraz tylko jedno oczko do góry. Następnie robię znowu narzut i będę starała się wbić z przodu, przekładając również półsłupki nawijane, czyli tak, narzut, raz wbijam się z tyłu, raz z przodu. Jest to taki standardowy wzór ściągaczowy. U mnie może trochę słabo tu już widać. Chodzi o to, żeby powstała po prostu taki fajny ściągacz, raz z przodu, raz z tyłu. Przerabiam sobie półsłupkami nawijanymi, wbijając się właśnie w ten sposób, przekładając szydełko. Mam nadzieję, że to widać. Tak sobie zahaczam i przekładam. I mając właśnie liczbę oczek parzystych, zaczęliśmy sobie od przekładania z przodu i skończymy sobie od przekładania również z przodu, a te oczko tutaj co było, będzie jak gdyby traktowane od przekładania z tyłu. Czyli tak, ja sobie robię tutaj dookoła. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Ja już sobie przerobiłam dookoła, tu mam to pierwsze oczko, które sobie zaczynałam. Tym razem wbijam się już w drugie oczko i sobie po prostu to łączę. Ja już nie będę robiła sobie dalej ściągacza, jest to tylko laleczka, więc tyle mi wystarczy. Oczywiście sobie obcinamy włóczkę i zostawiamy sobie w miarę długą, bo będziemy sobie właśnie przyszywać tą czapeczkę do laleczki. Przeciągamy i zaciskamy. I zrobimy sobie włoski i będzie prawie gotowe.
Słuchajcie, jeśli chodzi o włoski, to ja używam sobie takiej włóczki troszeczkę włochatej, właśnie żeby nadać charakter takim włoskom. Wy, jeżeli macie już gotowe włoski sztuczne do lale, możecie używać jakie tylko chcecie. I włoski tak naprawdę przyczepiam sobie dopiero jak widzę, jak czapeczka leży. Mniej więcej właśnie w tym miejscu, tak, tutaj dookoła będę sobie przyczepiała. Czyli po prostu zakładam czapeczkę i patrzę właśnie, w którym miejscu leży czapeczka. I zaczynam sobie od góry, w tym miejscu, pomiędzy właśnie tymi półsłupeczkami, w ten sposób przeplatam sobie jakąś część włóczki. To naprawdę może być dowolna długość, w zależności jaką chcecie. A kilka po prostu mam cały taki sznurek związany kilka razy na pół. Przekładam sobie w ten sposób jedną część i zawiązuję. I tak po prostu uzupełniam sobie włoski mniej więcej tutaj w tej linii, tak żeby było w miarę gęsto i żeby się ładnie układało. No i oczywiście na końcu robię warkocze. Ja przeplotę kilka i pokażę Wam, jak to wygląda. I moja elfica już ma włoski. Mniej więcej starałam się zrobić właśnie w małym miejscu, gdzie jest czapeczka, czyli tak naprawdę jest dookoła łysa, ale u mnie tutaj będzie po prostu czapa i tu będą spięte warkocze. Zanim zrobię warkocze, oczywiście przymocuję sobie najpierw czapeczkę, żeby sobie po prostu ułożyć te włoski już pod czapeczką, czyli nakładamy sobie czapeczkę. Ja się zaraz O, już jestem, nie było mi wygodnie. A oczywiście dopasowujemy sobie czapeczkę właśnie do główki i z tyłu, tu gdzie zostawiliśmy sobie kawałek włóczki, ja sobie odcięłam jedną, bo nie będę na dwóch pracowała, po prostu bierzemy sobie igiełkę i staramy się poprzeplatać tutaj właśnie, pozabezpieczać, żeby ta czapeczka już nam nie spadła. A mi jest tu ciężko przed kamerką, ale chodzi po prostu o to, żeby wbić się, i te włosy mi jeszcze się plączą, wbić się w takie dowolne tutaj miejsca, tak naprawdę takie najmniej widoczne i poprzebijać się przez główkę, żeby zabezpieczyć, żeby czapa nie spadła. To słuchajcie, jest tyle. Czapy zabezpieczamy dookoła, włoski sobie układamy jak chcemy, czy warkoczyki, czy kucyki. Ja sobie jeszcze je wyrównam i przytnę. Mam nadzieję, że nie muszę pokazywać, jak bawię się w fryzjerkę. To jest tak naprawdę Wasza dowolna wola, co Wy chcecie sobie zrobić z tymi włoskami. Ja jeszcze powiem, że oczywiście na końcu można sobie jeszcze zrobić pomponik, bardzo prosty, łatwy, więc też mam nadzieję, że nie muszę tego pokazywać. Moja elfica już prawie gotowa, mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie w komentarzach jakikolwiek znak, że Wam się podoba i że sobie taką zrobicie i mam nadzieję, że filmik się przydał. No to do zobaczenia, pa pa!